Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike! Parę dni temu na kanał wleciały moje pierwsze wrażenia ze Starfielda, w których, nie owijając bawełnę, mocno go zjechałem. Teraz już tą grę ukończyłem i teraz mogę was zaprosić na pełną recenzję Starfielda z krwi i kości. Zanim jednak przejdziemy do sedna, to króciutki wstęp. Za udostępnienie gry chciałbym podziękować firmie Bethesda oraz jej pracownikom w Polsce. Większość z was już pewnie słyszała o tej grze, a nawet w sumie jeśli o tej grze nie słyszeliście, to na pewno widzieliście, jak wasi znajomi już w nią grają. Bo Starfield to jest jedna z największych premier 2023 roku. Pytanie, czy ogromny hype na tę grę idzie w parze z jej jakością? Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie, o co tutaj w ogóle chodzi. Starfield to jest kolejny tytuł od panów z Bethesdy, czyli twórców cenionego Skyrima i Fallouta 3. Akcja gry dzieje się tutaj w 2330 roku, gdzie ludzkość dawno wyruszyło poza Układ Słoneczny w poszukiwaniu nowych, zdatnych do życia planet i oczywiście także miejsc, gdzie można fajnie zarobić. My wcielamy się w takiego zwykłego górnika spędzającego swój wolny czas na kopaniu jakichś tam gównianych minerałów na jakimś zadupiu. Pewnego dnia za sprawą tajemniczego zlecenia całe nasze życie jednak się odmieni i wyruszymy w podróż po całym kosmosie. W przeciwieństwie do wspomnianego już Skyrima, deweloperzy w Starfieldzie położyli znacznie większy nacisk na eksplorację i badania. Do dyspozycji w tej grze mamy kilkadziesiąt układów gwiezdnych zawierających łącznie nawet 1000 planet i na każdej z tych planet możemy lądować, budować bazy oraz badać florę i faunę. Oprócz tego możemy też liczyć na walkę w kosmosie, pilotując takie fajne statki kosmiczne oraz tradycyjnie dla gier tego producenta mnóstwo zadań i frakcji w świecie gry. Głównymi elementami Starfielda będą więc eksploracja, w tym crafting i budowa baz, walka w kosmosie oraz na planetach oraz wykonywanie misji i zadań. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Eksploracja w grach tego producenta zawsze odgrywała całkiem sporą rolę. W Skyrimie czy w Falloutie z pewnością skrupulatnie zwiedzaliście mnóstwo jakichś lokacji pobocznych, licząc na znalezienie jakiejś przydatnej broni czy tam skrzętnie ukrytego zadania. I w tych grach rzeczywiście mnóstwo takich lokacji rzeczywiście zawierało bardzo dużo fajnych smaczków, a ich eksploracja była zadaniem nie tylko lukratywnym, bo pozwalała zdobyć sporo dużo wartych przedmiotów, ale także ciekawym, bo pomimo, że te lokacje z czasem stawały się powtarzalne, to jednak w niemal każdej było coś ciekawego. W Starfieldzie producent jeszcze bardziej właśnie postawił na tę eksplorację, oferując gigantyczny i jego zdaniem ciekawy świat. Czy tak jest naprawdę? No niekoniecznie, ale do tego jeszcze dojdziemy. A więc, dostajemy w tej grze swój pierwszy statek kosmiczny i od razu wyświetlają nam się informacje zachęcające nas do eksplorowania pobliskich planet. Więc załóżmy, że wybieramy jakąś planetę i na niej lądujemy i okazuje się, że po lądowaniu na niej się pokazuje sporo takich miejsc do odkrycia od razu oznaczonych na mapie. I wygląda to fajnie. I teraz wylatujemy z tej planety, lądujemy na innej, no i takie miejsca też się pokazują. Teraz polecimy na jeszcze inną planetę i znowu jakieś miejsca się pokazują. A to nasuwa pewne wątpliwości. No i jak się tak zastanowicie, to w tym momencie właśnie czar pryska. Okazuje się bowiem, że te punkty właśnie, te niby ciekawe punkty, które nam gra podsuwa, są po prostu generowane losowo. W przeciwieństwie do takiego Skyrima w nich nie znajdziemy więc nic ciekawego, bo zawsze tworzy je generator i to też dość nieudolnie i siłą rzeczy po prostu nic ciekawego nie mogą zawierać. Wszelkiego rodzaju opuszczone budynki czy kopalnie właśnie występujące na planetach to są po prostu takie nudne, puste i sterylne wydmuszki, czasami z masą wrogów, albo czasami całkiem puste. Ich odkrywanie i eksploracja nie ma więc w tej grze tak naprawdę większego sensu, a to jest przecież jeden z filarów i marketingu i w ogóle projektu tej gry. Do tego, żeby w ogóle do takich lokacji dojść, będziemy musieli czasami biec ponad kilometr pieszo po pustej planecie, no bo deweloperzy nie przewidzieli tutaj żadnego środka transportu. Spytacie, po co biegać, skoro mamy statek kosmiczny? Dlaczego nie można po prostu wylądować przy tym punkcie? A ja odpowiem zgodnie z prawdą jak papież, nie wiem. Po prostu nie można i już, trzeba biegać. Głupie, nie? Poszczególne planety, oprócz właśnie tych generowanych losowych gówien, mogą mieć także faunę i florę, którą możemy badać, a także zasoby, które możemy kopać ręcznie, bądź też postawić taką bazę w celu automatyzacji tego procesu. I to na pierwszy rzut oka też wydaje się fajne, natomiast niestety szybko okazuje się tak samo bezsensowne, jak i eksplorowanie tych losowo generowanych zadupił. W teorii obie te czynności powinny nam zapewnić zastrzyk gotówki oraz materiały do całkiem fajnie zrealizowanego craftingu. Natomiast w praktyce kompletnie się nie olewa. Głównie dlatego, że ekonomia tej gry niestety jest całkowicie popsuta. Nie ma sensu budować baz, bo minerałów i tak potrzeba tak niewiele, że można je albo znaleźć u wrogów, albo samemu wykopać. Nie ma sensu skanować i katalogować tych planet, bo pokonując wrogów zarobimy i znajdziemy z 10 razy tyle użytecznych przedmiotów i kredytów, jak badając planety. I oczywiście wszystko to musimy robić pieszo. Na ten sam problem cierpi wspomniany już crafting, który byłby naprawdę fajny, gdyby nie wspomniana już totalnie zepsuta ekonomia gry.
W teorii po wydaniu jakichś tam punktów umiejętności na tworzenie broni czy też medykamenty powinniśmy mieć możliwość tworzenia na przykład niskim kosztem apteczek. No tyle w teorii, bo w praktyce musielibyśmy wpieprzyć z kilkanaście bardzo cennych punktów umiejętności w modyfikację broni, żeby zrobić cokolwiek przydatnego, a często broń lepszą od tej naszej zmodyfikowanej znajdziemy po prostu przy zabitych wrogach. Spytacie, co z tymi apteczkami? Ano apteczek nie da się tworzyć nawet jeżeli macie całe drzewko medykamentów zrobione na full. Dlaczego? No bo po prostu nie. I to praktycznie niweluje sens tworzenia farmaceutyków, których i tak w tej grze jest pełno. Naprawdę aż szkoda patrzeć, jak to jest bardzo spieprzone, bo ten crafting naprawdę miał w tej grze ogromny potencjał. Można modyfikować mnóstwo elementów broni właśnie, dodawać celowniki, tłumiki, jakieś tam bariery, tylko że w obecnym stanie nie ma to prawie żadnego sensu i cały ten system szybko idzie w zapomnienie. No dobra, w tym temacie jest kiepsko, ale może lepiej wyglądają już te przygotowane przez deweloperów lokacje właśnie nie te losowe. No wyglądają trochę lepiej, ale niestety też nie do końca. Do naszej dyspozycji pozostaje parę naprawdę dużych miast w grze i mnóstwo lokacji pobocznych i niestety ich jakość jest bardzo, bardzo różna. Weźmy na przykład taką stolicę Zjednoczonych Kolonii, czyli miasto Nowa Atlantyda. Pierwsze, co nam się rzuci w oczy po wyjściu ze statku, to jest jak ogromna to jest lokacja, jej wielkość właśnie, która jest bardzo przesadzona, zacznie nam zaraz przeszkadzać. Natomiast druga sprawa to jest sam klimat tego miasta. Czy w tym mieście widzicie coś, co przykułoby waszą uwagę? No ja szczerze mówiąc nie widzę. To miasto jest tak jakby pozbawione klimatu jak tylko się da. Wygląda tak sztucznie, tak sterylnie, tak bezjajecznie, jakby stworzyła jakaś sztuczna inteligencja. Ono wygląda po prostu do dupy. Teraz spójrzcie na inne miasto w grze, czyli tak zwany Neon. Zobaczcie, jak cholernie odmienna to jest lokacja pod względem jakości. Tutaj w Neonie mamy takie klimatyczne, neonowe właśnie szyldy sklepów, mamy brudne podłogi, mamy przeciekające rury z parą, wreszcie mamy też mnóstwo skorumpowanych ochroniarzy niby strzegących porządku w mieście. Po wejściu takiego Neonu aż chce się go eksplorować, bo w przeciwieństwie do tej właśnie sztucznej, bezjajecznej Nowej Atlantydy, on jest naprawdę klimatyczny. Niestety tak dobrze zrobionych lokacji jak właśnie Neon jest w tej grze bardzo niewiele, a i wystarczy z tego Neonu przejść do jakiegoś sklepu czy biura obok, żeby znowu natknąć się na te sterylne, nudne, powtarzalne wnętrza, roztaczające wokół gracza taką bardzo gęstą aurę nudy. Podobnie jest zresztą z większością lokacji pobocznych, które są znacznie przesadzone pod względem wielkości i cholernie powtarzalne. W zasadzie w dużej mierze tak jakby generował jakiś automat. I myślę, że tutaj akurat trafiłem w dziesiątkę, drodzy widzowie, i stąd wynikają te gigantyczne różnice jakościowe pomiędzy lokacjami. Powiem szczerze, myślę, że do większości lokacji w tej grze użyto jakiegoś generatora, który wykonał za deweloperów mnóstwo pracy i powielił właśnie oraz powiększył większość pokojów, hallów czy salonów. I twórcy pewnie myśleli, że tego nie będzie widać, natomiast to widać jak jasna cholera. I podczas eksploracji byle jakiejś bazy natrafimy na mnóstwo takich pustych pokojów, hallów czy też pomieszczeń technicznych. One nie zawierają dosłownie nic. Natrafimy na mnóstwo jakichś śmieci, segregatorów, szafek i to powielonych czasem kilkadziesiąt razy. I tam nie będzie po prostu kompletnie nic. W większości właśnie z tych pokojów ciągle będziemy czuli efekt déjà vu, jakbyśmy wszystko to już gdzieś widzieli. Przecież człowiek projektując taką lokację zauważyłby, że coś jest nie tak, że ta lokacja jest właśnie sztucznie rozciągnięta i jest powielona bez sensu. Moim zdaniem to musiał robić jakiś automat, którym posługiwali się deweloperzy właśnie w celu przyspieszenia projektowania lokacji. No i ten automat zrobił to tak jak umiał. Czyli zrobił to ładnie graficznie, natomiast zrobił to też totalnie bez sensu i bez duszy. I myślę, że określenie właśnie bez duszy do tej gry idealnie pasuje. To w sumie dałoby się jeszcze przeżyć, gdyby nie jedna rzecz, a mianowicie interfejs. Będę walił prosto z mostu. Od lat nie widziałem gorszego interfejsu w grze. To jest naprawdę absolutna tragedia, to jest koszmar. Zacznijmy od tego, że w tej grze nie ma żadnej mapy miast czy lokacji pobocznych. Po prostu nie ma. Nie robię sobie jaj, drodzy widzowie, naprawdę nie ma tutaj mapy. Do dyspozycji oddano nam jedynie mapę świata, która jest niestety bardzo słabo wykonana i też nie pokazuje prawie nic. Przemierzając miasta w celu znalezienia jakiegoś sklepu musimy po prostu oglądać szyldy tych sklepów, a spróbujcie tylko zapomnieć w jakiej dzielnicy miasta jakiś sklep czy usługa się znajduje, no to już nigdy do niej nie traficie. Nie licząc po prostu znacznika zadania, po miastach poruszamy się więc totalnie po omacku, jak w jakimś cholernym średniowieczu. No sorry drodzy deweloperzy, mamy rok 2300 któryś i spodziewałbym się takiego w pełni cyfrowego systemu przewodnika po mieście, wskazującego gdzie są interesujące nas sklepy czy też budynki usługowe, a takiego systemu w ogóle nie ma.
Ten tragiczny interfejs łączy się właśnie idealnie z przesadzoną wielkością wielu lokacji i efekt jest taki, że błyskawicznie odechce nam się jakiejkolwiek eksploracji, nawet właśnie tych ładniejszych lokacji. Bo nawet jeżeli będziemy próbować je eksplorować, to szybko nie będziemy mogli nigdzie trafić, a często nawet wrócić na nasz statek. A to był dopiero pierwszy punkt. Teraz drugi punkt. Ten interfejs jest po prostu idiotyczny. Mnóstwo akcji umieszczono w jakichś absolutnie nieintuicyjnych miejscach, w jakichś kompletnych zadupiach. Bez przerwy zdarzało mi się pomyłki nawet po kilkunastu godzinach gry. Ogromnymi problemami obarczone są nawet jakieś proste czynności, jak na przykład dodawanie modułów do statku, czy też nawet wkładanie przedmiotów do ładowni. Ten interfejs jest po prostu idiotyczny, ociężały, nieintuicyjny, on jest po prostu chujowy i tak go trzeba nazwać. Ponadto chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz, która mnie absolutnie w tej grze rozwaliła. Mianowicie w bardzo wielu lokacjach, jak do nich wejdziemy, tam abstrahując już od tego, że one wyglądają sztucznie, w bardzo wielu lokacjach są niby ochroniarze i są takie wielkie napisy, że są sektory na przykład tylko dla personelu, natomiast my możemy wparować dosłownie wszędzie i nikt tam nie zwróci uwagi. Mamy na przykład zadanie infiltracji jakiejś firmy, ja po prostu wylazłem z windy i wparowałem sobie środkiem do pomieszczenia komputerowego i nikt nie zwrócił mi uwagi, wszyscy mieli to w dupie. Co najśmieszniejsze, że w tej grze czasami, bardzo rzadko, ale zdarzają się takie zamknięte strefy, gdzie ktoś nas z pokoju wyrzuci, natomiast takich stref jest tylko kilka, co jest ogromnym uchybieniem i właśnie jeszcze bardziej potęguje to takie uczucie sztuczności świata gry. I na koniec zostawiłem w tym temacie prawdziwego rodzynka, a mianowicie podczas jednej z misji będziemy mieli szansę wejścia do takiego ściśle tajnego i strzeżonego archiwum, do którego musimy zdobyć aż 3 klucze. I po bokach tego archiwum w oknach sobie siedzą obserwatorzy, którzy mówią tak poważnie, że będą obserwować każdy nasz ruch. No jak tak sobie stałem, to zauważyłem, że obok tej babki właśnie tego obserwatora są takie drzwi i można je otworzyć wytrychem. One mają co prawda poziom bardzo trudny, natomiast ja już miałem umiejętności i mogłem je sobie otworzyć. No to grzebę, otwieram sobie te drzwi, wchodzę do tego pilnie strzeżonego pomieszczenia z tą babką, która miała mnie obserwować i wiecie co ta babka do mnie mówi? Cześć! Kurtyna. Finalnie eksploracja w Starfieldzie niestety z bardzo wielu powodów jest po prostu słaba, a to w grze reklamowane eksploracją i stawiającą właśnie na nią duży nacisk jest ogromnym rozczarowaniem również dla mnie. Przejdźmy teraz do samej walki, która w grze odgrywa również ważną rolę, może w sumie nawet ważniejszą niż by wielu tego chciał. Zacznijmy od walki statkiem w kosmosie. Do dyspozycji w grze mamy mnóstwo statków kosmicznych, które możemy nie tylko ulepszać, ale nawet dowolnie dodawać do nich poszczególne moduły czy bronie, jakbyśmy budowali je z klocków. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do naszego pierwszego jakiegoś złoma dodać kontenery towarowe czy też zbiorniki na paliwo i przerobić go bardziej na statek handlowy niż myśliwiec. Do tego możemy własnoręcznie zmieniać też wygląd kokpitu, wygląd modułów, czy też dodawać kolejne piętra na statku zawierające chociażby kwatery mieszkalne. Pomysł jest świetny, wykonanie już jest nieco gorsze przez ten tragiczny interfejs, natomiast nadal właśnie budowanie i ulepszanie statków jest to niewątpliwie jeden z ciekawszych elementów tej gry. Jak natomiast jest z samą walką z tymi statkami, no niestety już nie tak fajnie. Budujemy ten statek, właśnie dodajemy do niego pieczołowicie bronię, ustawiamy systemy, a na końcu okazuje się, że walka w kosmosie w tej grze jest po prostu banalna. Jeżeli widzimy jakiegoś przeciwnika, w sumie nieważne którego poziomu, nawet może być 40 wyższy od naszego, to żeby go rozwalić wystarczy po prostu wlecieć mu za plecy. Jeżeli wlecicie po prostu na jego dupę, to już drodzy widzowie wygraliście. Statki kosmiczne w tej grze mają w 99% broń montowaną jedynie z przodu i to tylko z przodu mogą otwierać ogień. W grze podczas całej zabawy udało mi się chyba spotkać jedynie ze 2-3 statki, które miałyby takie automatyczne wieżyczki potrafiące strzelać właśnie do przeciwników z boków, natomiast w znakomitej większości przypadków wystarczy więc wlecieć za statek przeciwnika i po prostu walić ile wlezie i tyle, już wygraliście. Jeżeli jest więcej przeciwników, no to po prostu jak najszybciej latujecie im za dupę i rozwalacie ich, żeby osłony nie zdążyły wam paść. Jeżeli zostanie tylko jeden i wlecicie mu na plecy, to jest już automatyczne zwycięstwo. Niestety w tej grze nie ma jakiejś zaawansowanej taktyki, jakichś umiejętności, jakiejś różnorodności, jakichś specjalnych broni. Niestety niemal każda walka wygląda tutaj tak samo i chociaż ta walka w kosmosie daje nam tam jakąś przyjemność, to jednak po grze tego kalibru i nastawionej właśnie na kosmos spodziewałem się jednak dużo więcej. Jak natomiast wygląda walka na planetach? No niestety równie przeciętnie. Zacznijmy od broni, której w grze nawet trochę jest i strzela się z niej nawet całkiem nieźle, także tutaj jest ok. Problem polega na tym jednak, do kogo się strzela. Jeśli walczymy ze zwierzętami czy tam jakimiś potworami, to jeszcze jest w porządku, chociaż sporo z nich ma za dużo HP. Natomiast największy problem stanowią tutaj pojedynki z ludźmi, którzy są niestety okrutnie słabe.
Zapomnijcie o jakichś ciekawych walkach z laserami, jakimiś snajperkami, tam rakietami. W tej grze chyba są 3 warianty ludzkiego oponenta, 2 albo 3 i z każdym walczy się praktycznie tak samo, czyli strzela mu się po prostu w papę. Deweloperzy tam niby starali się jakoś jeszcze to ratować, wprowadzając do gry takich zwanych legendarnych przeciwników, natomiast moim zdaniem sprawę jeszcze pogorszyli, bo legendarny przeciwnik to jest legendarny dlatego, że ma po prostu 3 paski życia, więc walka z nim jest jeszcze nudniejsza niż z takimi zwykłymi bandziorami i finalnie ma się wrażenie, jakby cały czas zabijało się tego samego kolesia. Niby twórcy coś tam próbowali jeszcze coś z tym zrobić, wprowadzali jakieś tam niby czary takie, ale to nie pomaga, bo podstawa tej walki, czyli różnorodność przeciwników i ich gąbkowatość tutaj niestety wszystko psuje. Jedynym elementem, który w tej walce wybija się ponad przeciętność, to jest sama sztuczna inteligencja przeciwników, bo ci akurat całkiem skutecznie potrafią się właśnie chować za osłonami, czy też przed nami uciekać. Ale niestety to jest znacznie za mało. Szczególną uwagę chciałbym tutaj jeszcze zwrócić na system skradania się, który jest tak zapugowany, że praktycznie w ogóle nie działa. Czasem przeciwnicy potrafią nas dostrzec z kilkudziesięciu metrów i to przez jakąś małą szybkę w jakimś ciemnym korytarzu. Innym razem ja po prostu stoję obok kolesia, on sobie chodzi w kółko i nas w ogóle nie zauważa. Do tego dochodzi inny problem. Mapy w tej grze są zaprojektowane w taki sposób, że zaalarmowanie jednego kolesia praktycznie gwarantuje, że zauważą nas już wszyscy. Skradać w tej grze się praktycznie więc nie da i niszczy to praktycznie cały fan z gry skrytobójcą, który właśnie dawał tyle radości chociażby w Skyrimie czy Falloutie. Tutaj jest to kompletnie popsute i to niestety jest bardzo smutne. Przejdźmy teraz do misji, czyli w końcu do jakiegoś elementu, w którym Starfield potrafi zabłysnąć. Jeżeli chodzi o fabułę główną, to w sumie jest ona całkiem niezła, chociaż może jest nieco rozciągnięta i finalnie jest w tym temacie po prostu ok. Natomiast jeżeli chodzi o postacie, to jest w tym przypadku też po prostu nieźle i chociaż interakcja z nimi czasami jest powyżej oczekiwań, bo oni tam aktywnie się wypowiadają w rozmowach, to finalnie są one też trochę nudne. Natomiast prawdziwe złoto kryje się jednak w zadaniach pobocznych, a konkretnie tych związanych z frakcjami. Te zadania są bardzo rozbudowane, one są naprawdę ciekawe i to właśnie w tych zadaniach trafiamy do tych lepszych, ręcznie projektowanych lokacji. Wykonując te questy będziemy mieli szansę zobaczyć takie zrujnowane atakiem orbitalnym miasta, uczestniczyć w posiedzeniach zarządu megakorporacji, czy też badać sprawy morderstw. Te questy są długie, tych questów jest dużo i one prezentują naprawdę wysoką jakość. I szczerze wam powiem, że do kolejnych posiedzeń w tym Starfieldzie w sumie siadałem dość niechętnie, oprócz właśnie tego czasu, który spędziłem na wykonywaniu tych zadań pobocznych. Bo te zadania poboczne są świetne i są one niewątpliwie najlepszym elementem tej gry. Jeżeli na tych zadaniach właśnie się skupicie i olejecie wszystkie te zepsute mechaniki, które ta gra ma, to będziecie się bawić znacznie lepiej. Poza tymi świetnymi misjami frakcyjnymi trafimy też na takie typowe nieduże misje poboczne i one też są zrealizowane naprawdę nieźle. Tych zadań mniejszych jest sporo, one potrafią chwycić i przytrzymać gracza na dłużej. Natomiast sprawa wygląda znacznie gorzej, jeżeli chodzi o te generowane losowo misje przyjmowane z terminali. Po pierwsze, to nie wiem, co za idiota wymyślił przyjmowanie misji na terminalach w mieście, gdy mamy erę eksploracji kosmosu i wystarczyłoby po prostu zdalnie połączyć się z orbity internetem. Po drugie, te misje są nie tylko mało lukratywne, bo ekonomia gry to jest w ogóle tragedia. Te misje też są zaprojektowane jakoś totalnie bez duszy i bez sensu. Często nie mają żadnego dubbingu, co też właśnie potęguje to wrażenie sztuczności i w ogóle szybko odechciała się je wykonywać. Nie ma zresztą po co, bo systemu reputacji frakcji tutaj też nie ma, a większą kasę i tak wyciąga się ze sprzedaży broni przeciwników. Także o tych misjach generowanych losowo, tych właśnie z terminali, powinniśmy jak najszybciej zapomnieć. Przejdźmy teraz do kwestii grafiki i do kwestii wydajności, która tu tak właśnie rozpalała internet przez ostatnie miesiące. Tak, drodzy widzowie, ta gra działa jedynie w 30 klatkach na sekundę i to oczywiście boli, ale wygląda przy tym naprawdę nieźle. Rozdzielczość wydaje się naprawdę wysoka i na monitorze 4K wszystko wyglądało na naprawdę ostre. Nie zauważyłem przy tym tych cholernych artefaktów obrazu, które występowały na przykład we Everspace czy Remnancie. Jeżeli takowe są, to są naprawdę minimalne. Świetnie wyglądają też na przykład w grze tekstury, które też są wyjątkowo ostre. I mnie to osobiście uderzyło, że przechadzając się po jakichś pomieszczeniach możemy dostrzec chociażby takie tablice informacyjne czy tam notatki zapisane na kartkach papieru i niemal każdą z tych notatek można normalnie przeczytać. Ona jest ostra, ona nie jest rozmyta, jak to często bywa w grach i to zasługuje na uznanie. Tak samo kokpity statków czy systemy komputerowe również są bardzo wyraźne i ostre i to dodaje grze jako takiego klimatu i niewątpliwie za to należy się plus. Natomiast jeżeli chodzi o twarze postaci, to tutaj jest już różnie i to w zależności od tego, jakie stanowisko zajmuje dany NPC w grze.
Twarze głównych postaci są zrobione po prostu świetnie, one są bardzo szczegółowe i czasem sprawiają nawet wrażenie fotorealistycznych, co robi wrażenie. Z kolei twarze jakichś mniejszych NPC-ów czy przechodniów to jest już jakaś tragedia i mają one często taki idiotyczny wyczesz niczym w cyberpunku. Ogólnie jednak, jeżeli chodzi o twarze i modele, to jakość jest jednak wysoka. Szkoda właśnie, że jakość grafiki nie idzie w parze z klimatem gry, bo ten już, jak sobie powiedzieliśmy, jest niestety bardzo miałki, te lokacje są takie bezjajeczne, a w tym przypadku, jeżeli ten klimat byłby świetny, to w połączeniu z tą grafiką byłoby naprawdę dobrze. Jednak przy okazji omawiania grafiki chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie konstrukcję samych lokacji i ekrany ładowania w grze. Te ostatnie właśnie, te ekrany ładowania są obecne w wielu grach i zależą po prostu od projektu silnika gry, natomiast w Starfieldzie to jest po prostu przegięcie. Gdy chcemy gdzieś lecieć statkiem, no to mamy ekran ładowania, gdy wchodzimy do miasta, to mamy ekran ładowania, gdy już jesteśmy w mieście i chcecie wejść do jakiegoś sklepu obok, to też macie ekran ładowania. I co zabawne, ten sklep, który właśnie się załadował, ma często wielkość jakieś, nie wiem, 25 m2 i tak zaraz z niego wyjdziemy. Czy naprawdę była potrzeba urządzenia osobnego ekranu ładowania do przejścia do takiego małego pomieszczenia? No nie wydaje mi się i to jest cholernie irytujące podczas poruszania się w mieście. Jeżeli chodzi o wydajność, to jest w tym temacie całkiem nieźle. Na konsoli Xbox Series X, na której ja grałem, nie zdarzyły mi się chyba ani razu jakieś widoczne spowolnienia w rozgrywce i chociaż jest to oczywiście dalej tylko 30 klatek na sekundę, to ta wartość jest stabilna, a także dzięki dodatkowym sztuczkom zapewnianym przez konsolę nie odczuwa się tej niższej płynności tak bardzo, jak to twierdzą niektórzy. Niewesoło natomiast wygląda już kwestia wykonania technicznego gry. Do tej pory miałem gdzieś tak chyba z 10 crashy i to już po tym Day One patchu. Do tego miałem mnóstwo różnych błędów, błędy z ładownią statku, do której nie można wejść, nagłe zgony jakieś bez żadnego powodu, błędy związane z otwieraniem zamków, które też zresztą jest źle zrobione. Bardzo często się zdarzało też, że postacie, do których ja mówiłem, nie odwracały się w ogóle do mnie i podczas dialogu mówiłem po prostu do ich pleców. Do tego blokowały mi się też zadania, HDR jest popsuty. No niestety jest w tym temacie naprawdę kiepsko. Jednym słowem, jak na tak długi czas produkcji, to jest tych bugów znacznie za dużo i to musicie mieć na uwadze. Na koniec została nam kwestia sterowania oraz poziomu trudności. Interfejs gry już zdążyłem zmasakrować wcześniej, także od razu przejdę do tej drugiej części, czyli do poziomu trudności. Jest on w dużej mierze banalny, bo praktycznie każdego przeciwnika możemy zabić na prawie każdym poziomie. Modyfikując ten suwak poziomu trudności po prostu dodajemy bądź tam odejmujemy przeciwnikom życia i w sumie to nie zalecałbym grać na wysokim i dalej, bo jedynym tego efektem będą po prostu bardzo wydłużone paski życia wrogu. Także po prostu im wyższy poziom trudności, tym ta walka staje się nudniejsza, a niekoniecznie trudniejsza. Ta gra nada się więc dla początkującego i średnio doświadczonego gracza, natomiast osoby szukające jakiegoś większego wyzwania będą tutaj bardzo zawiedzione, bo go tutaj w ogóle nie znajdą. A więc dotarliśmy w końcu do końca recenzji. Starfield, drodzy widzowie, był reklamowany jako mesjasz, mający w końcu zapewnić Microsoftowi świetną grę ekskluzywną. Niestety w rzeczywistości Starfield tym mesjaszem nie jest, bo jest grą tylko niezłą, która niestety nie sprostała naszym oczekiwaniom. Tytuł błyszczy tak naprawdę jedynie świetnymi questami pobocznymi i ładną grafiką, natomiast reszta elementów jest już albo słaba, albo przeciętna. Tak reklamowana właśnie w tej grze eksploracja okazuje się nudna i pozbawiona sensu, a ten tytuł dobijają jeszcze bardzo źle zaprojektowane mechaniki i karygodny interfejs. Widać bardzo wyraźnie, że przy projektowaniu tej gry postawiono wszystko na ilość zamiast jakości i to się deweloperom odbija czkawką na każdym kroku. Zamiast oferować taki właśnie przesadnie duży i taki nudny świat z 1000 planet, można było oddać do dyspozycji gracza na przykład 50, ale ręcznie tworzonych planet z takimi pieczołowicie dopracowanymi lokacjami i to by było fajne. Niestety tak się finalnie nie stało i mamy grę ogromną i też niestety ogromnie pustą, w której po prostu wieje nudą. Pomimo, że ta gra ma wiele wad, to w tym Starfieldzie można się jednak nieźle bawić, ale tylko w przypadku, gdy zamiast starać się korzystać właśnie ze wszystkiego, co ta gra ma do zaoferowania, skupimy się głównie na wykonywaniu zadań pobocznych, czyli tego, co jest w tym tytule najlepsze. Grę zakupimy obecnie w Microsoft Store za około 350 zł i moim zdaniem jest to cena jak za produkt tej jakości bardzo przegięta. Na szczęście gra jest dostępna obecnie w abonamencie Game Pass, gdzie sobie będziecie mogli ją ograć bez dodatkowych opłat, natomiast Microsoft niedawno skasował tą promocję za 4 zł, więc miesięczny koszt abonamentu wynosi teraz około 60 zł, nawet dla nowych klientów. Czy ta gra jest tych pieniędzy warta? Czy ta gra jest warta tych 60 zł? Myślę, że tak i właśnie jeżeli chcecie sprawdzić Starfielda, to najlepszym wyborem będzie właśnie abonament Game Pass.
Ja osobiście w Starfieldzie bawiłem się całkiem przeciętnie, natomiast prawdziwą przyjemność z gry odczuwałem jedynie podczas wykonywania tych zadań pobocznych, których w grze jest naprawdę sporo. Jeżeli tego właśnie oczekiwaliście i jeżeli Starfield jest dla Was głównie taką grą fabularną, no to spoko, to Starfield będzie dla Was ok. Natomiast jeżeli Waszym marzeniem była ciekawa eksploracja kosmosu i budowa baz, czym właśnie ta gra była reklamowana, to niestety Starfield okaże się dla Was ogromnym rozczarowaniem. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Zapraszam Was także serdecznie na fanpage lub godlike'a na Facebooku, gdzie będę organizował giveawaye, ankiety, a także oczywiście z Wami dyskutował. Pozdrawiam i trzymajcie się.